15 lipca 1410 roku. Na polach między Grunwaldem, Stębarkiem i Łodwigowem stoi armia, jakiej ta część Europy dawno nie widziała. Po jednej stronie Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, po drugiej potężny zakon krzyżacki z wielkim mistrzem Ulrichem von Jungingenem na czele. W powietrzu unosi się kurz, podkoński zapach rozgrzanej zbroi i strach. Wśród polskich rycerzy stoi człowiek, którego nazwisko powinno być znane każdemu, kto mówi o Grunwaldzie. Nie był królem, nie był księciem, nie był najbogatszym możnowładcą korony, a jednak właśnie jemu król Władysław Jagiełło powierzył zadanie niezwykle ważne. Miał pilnować porządku wojsk, uczestniczyć w ustawieniu chorągwi i dowodzić jedną z najważniejszych formacji polskiego rycerstwa. Nazywał się Zyndram z Maszkowic, rycerz herbu Słońce. Człowiek królewskiego zaufania, dowódca spod Grunwaldu, a później postać, nad którą zawisł cień podejrzenia o sfałszowany dokument i spór o ogromny dług. Bo historia Zyndrama nie kończy się jasnym triumfem. To nie jest tylko opowieść o chwale. To opowieść o awansie, zaufaniu, wielkiej bitwie i upadku człowieka, który po Grunwaldzie nie otrzymał takiej nagrody, jakiej można byłoby się spodziewać. Kiedy patrzymy na monumentalny obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, nasz wzrok natychmiast przyciągają postacie wielkich bohaterów tej sceny. Widzimy wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, widzimy litewskiego księcia Witolda, widzimy chaos, kurz, stal i śmierć. Ale gdzieś pośród tego bitewnego zamętu znajduje się człowiek, którego nazwisko wielu dziś ledwo kojarzy. Patrząc na ten obraz, wielu z nas zastanawia się, kim jest ta postać, którą Matejko umieścił pośród bitewnego chaosu. A jednak w dniu 15 lipca 1410 roku odegrał ogromną rolę. Rycerz, dowódca, człowiek, któremu tradycja przypisała funkcję jednego z najważniejszych organizatorów polskiego szyku bojowego pod Grunwaldem. Kim był Zyndram z Maszkowic? Człowiek animuszu wielkiego, a prawie hetmańskiego, chociaż osoby niewysokiej, ale zrzadłej. Jak pisał XIX-wieczny polski pisarz, historyk Karol Szajnocha. O początku życia Zyndrama wiemy niewiele. Prawdopodobnie urodził się około połowy XIV wieku, a zmarł przed czerwcem 1414 roku. W źródłach pojawia się jako rycerz małopolski, związany z Maszkowicami, Jasłem i królewską służbą. Herbem Zyndrama miało być słońce, co podaje tradycja oparta na przekazie Jana Długosza. Już samo imię Zyndram brzmi nietypowo. Nie jest to imię, które często spotykamy wśród polskiego rycerstwa średniowiecznego. Dlatego historycy zastanawiali się, czy jego rodzina nie miała korzeni niemieckich, śląskich lub mieszczańskich. Ale trzeba tu zachować ostrożność. W średniowieczu imię nie zawsze oznaczało narodowość w dzisiejszym sensie. Zyndram mógł mieć obce korzenie, ale służył królowi Polski. I to służył skutecznie. Nie był człowiekiem z pierwszego szeregu możnowładców. Nie należał do tych rodów, które od pokoleń rozdawały karty w Małopolsce, a jednak wspinał się coraz wyżej. Widać go w dokumentach, w sprawach sądowych, w urzędach, w wojsku. To był typ człowieka, którego król potrzebował. Praktyczny, sprawny, lojalny, doświadczony. W epoce Jagiełły takie cechy mogły znaczyć więcej niż samo nazwisko. Zanim Zyndram stanął pod Grunwaldem, poznał krzyżaków z bliska. Około 1390 roku brał udział w działaniach na Litwie w czasie walk związanych z konfliktem Jagiełły, Witolda i zakonu. Według opracowań miał wtedy otrzymać dowództwo nad zamkiem w Kamieńcu Litewskim, zdobytym przez wojska królewskie. To był ważny moment, bo zamek na pograniczu nie był miejscem dla rycerza przypadkowego. Tam nie wystarczyło umieć dobrze władać mieczem. Trzeba było znać ludzi, dyscyplinę, zapasy, zwiad, strach i cierpliwość. Trzeba było zrozumieć, że wojna z zakonem to nie tylko wielkie bitwy, ale też małe decyzje. Kiedy zamknąć bramę, kiedy wysłać patrol, kiedy czekać, kiedy uderzyć. Wyobraźmy sobie Zyndrama na murach takiej twierdzy. W oddali ziemia, po której poruszają się krzyżackie oddziały. To tam mógł nauczyć się tego, czego nie uczą turnieje. Prawdziwej wojny.
I być może właśnie dlatego wiele lat później Jagiełło zaufał mu podczas największej kampanii swojego panowania. Na początku XV wieku Zyndram jest już nie tylko rycerzem, jest członkiem urzędu. W 1401 i 1402 roku miał pełnić funkcję justycjusza krakowskiego. Od 1404 roku występował jako miecznik krakowski. Był też związany z Jasłem i Goleszem, a w 1407 roku pojawił się jako starosta jesiński. Miecznik krakowski, dziś może brzmi to jak tytuł ceremonialny, ale w średniowieczu taki urząd miał wagę. Miecz był symbolem władzy, sądu, wojny i honoru. Zyndram nie był więc tylko rycerzem z prowincji, był człowiekiem, który znalazł się blisko centrum królewskiej administracji. A potem przyszła wojna. Rok 1409 przyniósł otwarty konflikt z zakonem. Żmudź stała się iskrą. Krzyżacy chcieli rozbić sojusz Polski i Litwy. Jagiełło i Witold wiedzieli, że muszą działać razem. Kampania 1410 roku była gigantycznym przedsięwzięciem. Trzeba było zebrać chorągwie, przeprowadzić wojska, ukryć zamiary, przekroczyć Wisłę i wprowadzić armię w ziemię zakonne. W takiej wojnie nie wystarczył odważny rycerz. Potrzebny był organizator. Człowiek, który rozumiał marsz, obóz, szyk, dyscyplinę i moment bitwy. Zyndram pasował do tej roli. Według przekazu Jana Długosza kilka dni przed bitwą Zyndram otrzymał ważną funkcję wojskową. Miał uczestniczyć w rozstawieniu chorągwi polskiego skrzydła, a pod Grunwaldem związany był z chorągwią krakowską, jedną z najważniejszych, najbardziej prestiżowych formacji Armii Koronnej. To nie była drobna funkcja. Chorągiew krakowska była symbolem potęgi Małopolski. Przy niej znajdowali się najlepsi rycerze. Jej znak miał znaczenie moralne. Jeśli taka chorągiew zachwiałaby się w ogniu walki, mogło to poruszyć serca tysiąca ludzi. I właśnie tam znalazł się Zyndram. Poranek 15 lipca musiał być ciężki. Słońce, czekanie, polskie chorągwie oczekujące na rozkaz. Wreszcie bitwa rusza. Najpierw uderzenie litewskie, potem krzyżacka odpowiedź, zamieszanie, pościg, pył, krzyk. W centrum i na polskim skrzydle narasta nacisk ciężkiej jazdy zakonnej. W pewnym momencie dochodzi do jednego z najbardziej dramatycznych epizodów bitwy. Upada wielka chorągiew krakowska, trzymana przez Marcina z Wrocimowic. W średniowiecznej bitwie upadek chorągwi nie był tylko wypadkiem. To mógł być znak klęski. To mogło złamać ducha. To mogło sprawić, że przeciwnik uwierzy, że Polacy się cofają i główny znak padł. Teraz ich dobijemy. Ale chorągiew została podniesiona, rycerze polscy zaciskają szyk. Walka trwa, krzyżackie uderzenie się rozbija, Grunwald kończy się zwycięstwem. Pada wielki mistrz, pada elita zakonu, przez pole bitwy przechodzi historia, a Zyndram, tu zaczyna się zagadka. Po takim dniu można by oczekiwać, że człowiek postawiony przy tak ważnej chorągwi otrzyma zaszczyt dobra, awansu, królewską wdzięczność. Ale w przypadku Zyndrama źródła milczą o wielkiej nagrodzie. Nie widzimy triumfu kariery po Grunwaldzie. Nie widzimy go jako jednego z głównych zwycięzców politycznych tej kampanii. Wręcz przeciwnie. Część opracowań wskazuje, że pod Malborkiem chorągwią krakowską dowodzi już nie Zyndram, lecz Jakub z Kobylna, a sam Zyndram mógł utracić część królewskiego zaufania. Czy Jagiełło obarczył go winą za chwilowy upadek chorągwi? Nie wiemy. To jest hipoteza, nie pewnik. Ale dla opowieści o Zyndramie ma ogromne znaczenie, bo pokazuje człowieka, który dotknął wielkiej chwały, a zaraz potem nie wszedł do panteonu zwycięzców. Może był zbyt niskiego pochodzenia, może miał wrogów na dworze, może rzeczywiście uznano, że w pewnym momencie bitwy zawiódł. A może po prostu źródła nie zachowały tego, co powinny. Historia milczy, ale to milczenie jest wymowne. 2 lata po Grunwaldzie Zyndram nie występuje już jako bohater wielkiej bitwy. Widzimy go raczej jako człowieka uwikłanego w sprawy majątkowe, długi i procesy. W 1412 roku pojawia się sprawa ogromnej sumy – 700 grzywien. Zyndram wystąpił przeciwko Maciejowi, biskupowi przemyskiemu, domagając się pieniędzy. Sprawa została rozstrzygnięta 18 października 1412 roku przez Królewską Komisję, sąd z udziałem wysokich dostojników.
Przedłożony przez Zendrama dokument uznano za fałszywy albo nieważny, a sprawę rozstrzygnięto na korzyść biskupa. To musiało być potężne uderzenie. 700 grzywien to nie była drobna kwota. To był majątek, suma, która mogła oznaczać odbudowanie pozycji, utrzymanie dóbr, przyszłość rodziny. A Zendram przegrywa. Nie na polu bitwy, nie z krzyżakami, nie pod murami Malborka. Przegrywa z pergaminem. Z dokumentem, który miał być jego bronią, a stał się dowodem przeciwko niemu. Tu trzeba powiedzieć ostrożnie, źródła wskazują, że dokument przedłożony przez Zendrama został uznany za sfałszowany. Nie mamy jednak pewności, czy to sam Zendram go sfałszował, czy posłużył się dokumentem, którego pochodzenie było wątpliwe. To ważna różnica, ale cień pozostał i ten cień pada na całą końcówkę jego życia. W 1413 roku Zendram z Maszkowic otrzymuje wieść Przesiętnicę. Miał bronić tej ziemi przed najazdami Tatarów oraz przed zbójnikami beskidzkimi. To ważny szczegół, bo pokazuje go nie tylko jako rycerza spod Grunwaldu, ale także jako człowieka pogranicza. Według miejscowej legendy właśnie w Przesiętnicy pod usypanym kamieniem spoczywać ma ciało Zendrama. Trudno oczywiście traktować tę opowieść jako pewne źródło historyczne, ale dobrze oddaje ono pamięć o rycerzu, który ostatnie lata życia związał z obroną tej ziemi. Nie wiemy dokładnie, kiedy umarł. Wiemy, że przed 5 czerwca 1414 roku jego żona Anna występowała już jako wdowa. To bardzo symboliczne. Człowiek, który w 1410 roku znajdował się blisko centrum największego zwycięstwa w dziejach średniowiecznej Polski, zaledwie kilka lat później jest już postacią przeszłości. Nie zostawia po sobie wielkiej legendy rodowej, nie staje się drugim Zawiszą Czarnym. Nie wyrasta na symbolu rycerskiej chwały, a przecież był tam, gdzie ważyły się losy królestwa. Może dlatego jego historia jest tak ciekawa, bo Zendram nie jest pomnikowy, nie jest czysty jak marmur. Jest bardzo ludzki, ambitny, zdolny, potrzebny królowi, być może niedoceniony. Być może uwikłany w sprawy, które rzuciły cień na jego ostatnie lata. Właśnie tacy ludzie często są najbliżej prawdziwej historii. Zendram z Maszkowic stoi między dwoma obrazami. Pierwszy obraz to Grunwald. Upał, chorągwie, krzyżackie szeregi. Król Jagiełło obserwujący pole bitwy, rycerz herbu Słońce wśród najważniejszych ludzi polskiego skrzydła. Drugi obraz to sala sądowa. Pergamin, pieczęcie, kwota 700 grzywien. Biskup po drugiej stronie, dokument uznany za fałszywy, człowiek, który zamiast nagrody i chwały dostaje upokorzenie. I właśnie między tymi dwoma obrazami rozgrywa się prawdziwy dramat Zendrama. Nie wiemy, czy to bohater skrzywdzony przez króla, nie wiemy, czy zawiódł pod Grunwaldem, nie wiemy, czy świadomie posłużył się fałszywym dokumentem, nie wiemy, czy był ofiarą większej gry majątkowej. Ale wiemy jedno, jego życie pokazuje, że średniowieczna kariera rycerska była krucha. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.